Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Platanowe Czwartki. Dzisiejszym tematem spotkania jest współpraca central i serwerów Platan z bramofonami i wideobramofonami, również urządzeniami właśnie IP. W agendzie mamy napisane konfiguracja Central Prima i serwerów Proxima oraz Libra do obsługi bramofonów DB07 i wideobramofonów IP Safe oraz Fanville, a tak naprawdę dużą część dzisiejszej prezentacji poświęcimy na zapoznanie się z web GUI tych wideobramofonów, abyśmy mogli je skonfigurować do współpracy z centralami, bo jak za chwileczkę Państwo się przekonacie, w centralach tak naprawdę niewiele elementów jest niezbędnych do tego, aby móc korzystać z tych dodatkowych urządzeń podłączanych do centrali. Jakie mamy do dyspozycji rozwiązania? Zaczniemy od rozwiązania platanowego, czyli od znanych już, myślę, doskonale Państwu bramofonów analogowych, bramofonów DB07. Bramofony analogowe podłączane do centrali po porcie analogowym występują w 6 wykonaniach: 1, 2, 3, 4, 6 i 8 przyciskowym. Każdy z tych bramofonów zajmuje jeden port wewnętrzny, niezależnie od liczby przycisków, i bramofony programujemy przy pomocy kodów DTMF, czyli najpierw musimy podłączyć ten bramofon do centrali, następnie wdzwonić się na port wewnętrzny, pod którym jest podpięty ten bramofon, i przy pomocy kodów DTMF zaprogramować, jak ma działać bramofon, jakie numery mają być wywoływane po wybraniu konkretnego przycisku na bramofonie. Warto powiedzieć, że każdy z tych bramofonów ma 3 przekaźniki, za pomocą których możemy wysterować 3 urządzeniami w trakcie połączenia, odpowiednio wybierając kody DTMF. I co potrzeba, żeby obsłużyć taki bramofon analogowy Platan DB07? X oznacza liczbę przycisków, a mianowicie tylko i wyłącznie port analogowy. W jaki sposób konfigurujemy centralę telefoniczną oraz serwery Proxima i Libra do tego, aby pracowały tymi bramofonami? A mianowicie potrzebujemy tylko i wyłącznie dostać się do centrali. Zaczniemy od centrali Prima. Pracuję zawsze na ustawieniach zaawansowanych, czyli od razu przeszedłem do ustawień zaawansowanych i w menu uprawnienia przechodzimy do opcji wyświetlenia wszystkich abonentów wewnętrznych, których mamy w centrali zdefiniowanych. Następnie port, pod którym będziemy podpinali taki bramofon, otwieramy i jedyną rzecz, którą możemy, ale też nie musimy skonfigurować, to zaznaczyć opcję bramofon. Zaznaczenie opcji bramofon w uprawnieniach abonenta wewnętrznego będzie oznaczało tylko tyle, że inni użytkownicy, do których będzie kierowane połączenie z tego portu, do którego podpięty jest bramofon, będą otrzymywali inny rytm dzwonienia, inny rytm dzwonka, przy pomocy którego będą w stanie rozróżnić, czy to jest zwykłe połączenie wewnętrzne, miejskie, czy połączenie z bramofonu. I tutaj uwaga, ten inny rytm dzwonienia będzie dostępny tylko i wyłącznie dla telefonów analogowych podłączonych przewodowych. Nie będzie to dotyczyło urządzeń VoIP-owych, jak również nie będzie dotyczyło telefonów analogowych DECT, które możemy podłączyć również do centrali Prima, ze względu na to, że tam stosowane są dzwonki w formie melodii, także tam nie ma klasycznego takiego dzwonienia jak przy przewodowym telefonie analogowym.
Jeżeli podłączamy bramofon pod port wewnętrzny, oczywiście pamiętajmy również, aby nie dawać uprawnień do wyjścia przez linie miejskie, aby zapobiec ewentualności, że ktoś wyrwie nam kasetę bramofonową i podepnie telefon pod przewody z zewnątrz. Na nasz koszt będzie wykonywał połączenia zewnętrzne. Także jedyną rzeczą, którą realizujemy przy konfiguracji w centrali Prima do podłączenia bramofonu, to ustawienie braku uprawnień do wyjścia na miasto i ewentualnie zaznaczenie informujące o tym, że do tego portu podłączony jest bramofon. Musimy pamiętać, aby te opcje ustawić w każdym z trybów pracy, tak aby niezależnie od pory dnia system zachowywał się jednakowo, oczywiście jeżeli jest taka wola klienta. Tak wygląda to w przypadku centrali Prima. W przypadku serwerów Proxima i Libra podobnie przechodzimy do menu abonenci uprawnienia, wskazujemy abonenta analogowego, do którego będziemy chcieli podłączyć taki bramofon. Dla przykładu, niech u mnie będzie to lokalizacja, pierwsza jednostka, piąty slot, czwarty port na karcie i tutaj również element, który możemy zaznaczyć, to jest informacja o tym, że do tego portu jest podłączony bramofon i wywołanie z niego będzie sygnalizowane innym rytmem dzwonka dla aparatów systemowych i dla telefonów analogowych przewodowych. Tylko i wyłącznie dla tych dwóch urządzeń ten inny rytm będzie realizowany. Jeżeli chodzi o serwer Proxima, to tutaj również musimy pamiętać o tym, aby dla portu, do którego podłączymy bramofon, ustawić odpowiednią klasę ruchu oraz klasę usług, tak aby chociażby przy pomocy portu analogowego, do którego podpięty jest bramofon, nie można było wykonać restartu centrali, czyli żeby taki port nie miał uprawnień do programowania centrali serwera z telefonu. W ten sposób konfigurujemy port wewnętrzny. Jak wspomniałem, w przypadku bramofonów analogowych przy pomocy dodzwonienia się i wejścia w tryb programowania tego bramofonu przy pomocy kodów DTMF programujemy, pod jaki numer zostanie wybrany w momencie, kiedy zostanie wciśnięty konkretny przycisk. I możemy tutaj wskazać konkretnych abonentów wewnętrznych. Natomiast jeżeli pod przyciskiem ma kryć się grupa osób, które mogą przechwycić połączenie z bramofonu, które odpowiadają za obsługę tego bramofonu wewnątrz organizacji, to musimy w konfiguracji serwera stworzyć grupę wspólnego wywołania. Załóżmy 605. Opiszę tą grupę jako GWW Bramofon. Dodaj. Wskażę osoby, które będą odbierały połączenia z tego bramofonu. Oczywiście, tak jak dla każdej grupy, możemy określić strategię dzwonienia, czy będzie to dołączanie kolejnych odbierających, czy będzie to dzwonienie po kolei i możemy również ustawić opóźnienia. I zaleceniem naszym producenta, jeżeli chodzi o konfigurację numeru, pod który będzie dzwonił bramofon po wciśnięciu przycisku, jest to, aby pod tym przyciskiem nie definiować numeru grupy wspólnego wywołania, ze względu na to, że w momencie, kiedy osoby stojące przy bramofonie wcisną przycisk i będzie to kierowane wywołanie do abonentów, do których skierowaliśmy to połączenie w tej grupie, czyli w moim przypadku do abonentów 108, 110 i 111, a oni będą mieli zajęte linie telefoniczne, to taki bramofon dostanie informację, że grupa jest zajęta i nie będzie w stanie się użytkownik
połączyć. Dostanie sygnał zajętości, no i to jest nieoczekiwany sygnał użytkownika, który stoi przy bramofonie. No bo przy bramofonie, jeżeli zastanowimy się chwilę, no to oczekujemy, że będziemy mieli sygnał wołania po wciśnięciu przycisku i ewentualnie sygnał połączenia i rozmowy. Raczej nie spodziewamy się, że dostaniemy sygnał zajętości, ewentualnie rozłączenia, jeżeli po dłuższej chwili nikt nie odbierze. Natomiast jeżeli wciśniemy przycisk, a grupa jest zajęta, sygnał zajętości od razu, no to możemy doprowadzić do sytuacji, że osoba stojąca przy tym bramofonie nie wie, co się dzieje. Dlatego naszym zaleceniem do konfiguracji połączeń wywoływanych z przycisku bramofonu w przypadku, kiedy chcemy wywoływać więcej niż jednego użytkownika wewnętrznego, jest to, aby po stworzeniu grupy wspólnego wywołania stworzyć schemat dzwonienia do obsługi bramofonu, czyli napiszę schemat bramofon, dodaj i w tym schemacie ustawię, że połączenie ma być sygnalizowane być może jakąś melodyjką, ale może być również sygnałem zwrotnego wołania, czyli tym sygnałem wywołania. Mogę wskazać czas, mogę wskazać grupę, do której chcę kierować to połączenie, czyli do grupy wspólnego wywołania bramofon. I to ustawienie spowoduje, że mam możliwość zadecydowania, co w przypadku, kiedy grupa wspólnego wywołania jest zajęta. Jeżeli grupa wspólnego wywołania jest zajęta, a chcę mieć w dalszym ciągu sygnał zwrotnego wołania, wówczas wybieram opcję kontynuuj. To spowoduje, że osoby dzwoniące na bramofon będą miały przez cały czas informację o tym, że jest kierowane wywołanie przez 3 minuty, a po tych 3 minutach połączenie z bramofonu zostanie rozłączone. I pod przyciskiem do wywoływania należy wskazać numer schematu, czyli numer, który zdefiniujemy w schematach dzwonienia jako numer dla schematu bramofon, czyli ten numer zaprogramujemy pod przyciskiem bramofonie i uzyskamy ten efekt klasycznego wywołania z bramofonu w momencie, kiedy mają wszyscy abonenci odpowiedzialni za odbieranie połączeń z bramofonu zajęte linie, uzyskamy sygnał wołania, czyli ten sygnał kierowania połączenia do grupy wspólnego wywołania. I to jest zalecenie przy korzystaniu właśnie z bramofonów, wideobramofonów, aby w momencie, kiedy mamy kilku odbierających z połączenia z jednego przycisku bramofonu, aby nie kierować tego na numer grupy wspólnego wywołania, tylko stworzyć schemat dzwonienia tak, aby nie dochodziło do informowania w formie sygnału zajętości o tym, że połączenie nie może być zrealizowane. I ostatnia rzecz, którą możemy jeszcze w serwerach Proxima i Libra skonfigurować, to ten rytm dzwonienia, a mianowicie w menu ustawienia wspólne rytmy możemy zdefiniować, w jakim rytmie na aparatach analogowych i na telefonach systemowych będzie sygnalizowane połączenie z bramofonu. Także różne rytmy dzwonka możemy sobie tutaj przypisać, jakie chcemy, aby sygnalizowały nam wywołanie z bramofonu. Ale jeszcze raz przypomnę, dostępne to jest tylko i wyłącznie dla telefonów analogowych, przewodowych i dla aparatów systemowych. Tak wygląda konfiguracja bramofonów analogowych. Coraz częściej spotykamy się z tym, że do furtki dociągana jest skrętka podpięta do Ethernetu i dzięki temu mamy możliwość podłączenia bramofonów IP, jak również wideobramofonów IP. W ofercie Platana
znajdziecie Państwo bramofony IP marki Fanvil i tutaj mamy serię Fanvil i12, Fanvil i20, Fanvil i10 w zależności od potrzeb. Ja szczególnie chciałbym tutaj wskazać na Fanvila i20 ze względu na to, że oprócz przycisku szybkiego wybierania ma również klawiaturę, przy pomocy której możemy wywoływać konkretne numery, jak również możemy wprowadzać kod otwarcia rygla. Przekaźniki również znajdują się w tym bramofonie oraz dodatkowo Fanvil i20S posiada czytnik kart RFID i przy pomocy tych kart możemy również w łatwy sposób uruchamiać przekaźnik, zwalniając rygiel furtki. Co potrzebujemy do konfiguracji w centrali bramofonu IP? Klasycznie, tak jak dla telefonu VoIP-owego, potrzebujemy licencję na port VoIP-owy i licencję na kanał VoIP-owy. Jeżeli posiadamy licencję na obsługę VoIP-a w centralach Prima, jak również serwerach Proxima i Libra, wówczas to, co pozostaje nam do skonfigurowania, to port wewnętrzny VoIP-owy z nadaniem numeru wewnętrznego, który będzie loginem, hasło, jak również możliwość zaznaczenia, że do tego portu podłączony jest bramofon i ustawienie uprawnień, następnie zalogowanie takiego bramofonu do centrali. Podobnie w przypadku serwerów Proxima i Libra, jeżeli posiadamy licencję, to wówczas tworzymy port wewnętrzny VoIP-owy z odpowiednim loginem, hasłem, odpowiednią klasą ruchu i usług i taki bramofon logujemy. Nie pokażę w tej chwili, jak logować taki port, taki wideobramofon IP, ponieważ przejdę do kolejnej części, czyli wideobramofonów IP. I tutaj te wideobramofony zaprezentuję, w jaki sposób zalogować do centrali. I w ofercie Platana znajdziecie Państwo wideobramofon Safe 06, taki mały, niewielki, w pancernej obudowie wideobramofon, który możemy odpowiednio też ustawiać w zależności od miejsca montażu. Jest na tyle mały, że może być również montowany na słupku, a filmy prezentujące wytrzymałość tego telefonu, gdzie on jest przejeżdżany przez samochód ciężarowy, wskazują, że on jest naprawdę bardzo, bardzo trwały. Oprócz wideobramofonów Safe, również w naszej ofercie można zakupić wideobramofony marki Fanvil, Fanvil i30 do montażu do zastosowań wewnętrznych, Fanvil i33 do zastosowań również na zewnątrz i Fanvil i16. I tutaj ponownie chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na dwa modele Fanvila i30 i i33, które wyposażone są w klawiaturę, jak również w czytnik kart RFID. I co potrzebujemy w centrali, aby obsłużyć wideobramofon IP? Potrzebujemy licencję na port wideo i licencję na kanał VoIP-owy. Czyli nie klasyczny licencję na port audio VoIP, który mamy w centralach Prima, Proxima i Libra, ale port wideo, troszeczkę inny rodzaj licencji musimy zakupić. Jeżeli chodzi o licencję, to zawsze panel serwisowy. Tu mamy zawsze informacje, jakie licencje mamy. W tym wypadku w tej centrali Prima dostępny jest jeden port do obsługi wideo i tworząc abonenta wewnętrznego VoIP w centrali Prima możemy zaznaczyć, że ten port będzie miał możliwość korzystania z opcji wideo rozmów. Przypomnę tylko, że wideo rozmowy w centralach Platana realizowane są poprzez bypass media, czyli strumień wideo jest wysyłany bezpośrednio do urządzeń odbierających, czyli do telefonów na przykład IP z możliwością obsługi wideo rozmów.
Zaznaczamy, że pod tym portem będą prowadzone wideo rozmowy i taki wideobramofon możemy zalogować na danych z konfiguracji abonenta wewnętrznego VoIP. Podobnie w serwerze Proxima tworzymy port wewnętrzny VoIP, nadajemy odpowiednio login, hasło i dodatkowo w ustawieniach ogólnych wskazujemy, że ten port VoIPowy będzie mógł realizować wideo rozmowy. I tutaj od razu też taka uwaga. Jeżeli do odbioru wideo rozmów będziemy wykorzystywać telefon VoIPowy z możliwością realizacji wideo rozmów, to taki telefon VoIPowy, który będzie podłączony do odbioru takich połączeń, również musi posiadać opcję wideo rozmowy, czyli do realizacji połączenia wideo pomiędzy bramofonem a telefonem VoIPowym z obsługą rozmów wideo musimy posiadać dwa porty wideo VoIP, tak aby te dwa urządzenia mogły ze sobą te rozmowy przeprowadzić. Ja do celów prezentacji wykorzystam oprogramowanie Platan Video Softphone. To jest oprogramowanie przygotowane przez Platana, oprogramowanie pod system Windows i tutaj zainstalowałem i skonfigurowałem jako numer 114 oprogramowanie Platan Video Softphone. Uwaga taka, że wersja bezpłatna Platan Video Softphone, którą udostępniamy tylko i wyłącznie właśnie przy zakupie wideobramofonu w Platanie wraz z licencjami VoIPowymi i wideobramofonem. Prosimy o zgłaszanie, że będzie klient korzystał z oprogramowania Platan Video Softphone i wówczas takie oprogramowanie bezpłatnie Państwu dostarczymy. Skoro mamy skonfigurowane porty wewnętrzne i dla urządzenia odbierającego i ja pokażę konfigurację dla wideobramofonów Fanvil i36 i 30S oraz wideobramofonu Safe06, utworzyłem odpowiednio 3 porty VoIPowe z zaznaczoną opcją wideo rozmów. Aby móc skorzystać z tych portów, przechodzę do konfiguracji tych urządzeń i zacznę od oprogramowania Safe06. Aby móc skorzystać z tego wideobramofonu, to w pierwszej kolejności musimy go podłączyć do sieci ethernetowej. Ten wideobramofon Safe06 domyślnie jest uruchamiany na porcie, z tego co pamiętam, 192.168.0.99, ale w przypadku, gdy nie znamy jego adresacji IP, on gdzieś wcześniej był być może podłączony, bądź miał uruchomioną adresację z serwera DHCP, możemy skorzystać z narzędzia producenta SearchCam, gdzie po wskazaniu naszego adresu IP, czy bardziej sieci, w której ten bramofon się znajduje i wybraniu opcji Search, możemy odnaleźć adres IP tego wideobramofonu. Wideobramofon jest aktualnie na adresie 10.20.30.45. Z pozycji tego oprogramowania również możemy zmienić jego adresację IP. Skoro znam adres IP tego urządzenia, wprowadzam go do przeglądarki internetowej i po wprowadzeniu danych dostaniemy prośbę o autoryzację. W związku z tym, że oczywiście przed każdym webinarem sprawdzam, czy wszystko działa. W związku z tym tutaj już system nie poprosił mnie o elementy logowania. Wyświetlił od razu obraz z tej kamery wideo. Jak widać, z lekkim opóźnieniem, ale obraz się tutaj pojawia. Co musimy zrobić, aby skonfigurować to urządzenie do pracy z centralą? Przechodzimy do menu Opcje i z menu Opcje w pierwszej kolejności do współpracy
z oprogramowaniem Platan Video Softphone należy odpowiednio ustawić kodowanie wideo. My będziemy korzystali ze strumienia alternatywnego o rozdzielczości 640×480. To jest rozdzielczość, którą będzie obsługiwał Platan Video Softphone, stąd my do tego oprogramowania skorzystamy ze strumienia alternatywnego. Natomiast jeżeli urządzeniem odbierającym będą wideo telefony IP o wyższych rozdzielczościach, to oczywiście można skorzystać ze strumienia głównego. Ustawiamy strumień główny i alternatywny. Większość urządzeń będzie korzystało z kodeka wideo H264 i kolejnym etapem jest skonfigurowanie połączenia SIP-owego. Abyśmy mogli skonfigurować połączenie SIP-owe, przechodzimy do menu ustawienia sieci i wybieramy opcję SIP. Otwiera się okno do konfiguracji konta SIP-owego. Włączamy rejestrację SIP-ową, wprowadzamy nazwę, numer, nazwa użytkownika, hasło. Jak widać, te elementy zostały już tutaj wprowadzone. Jeszcze raz powtórzę, robiłem testy przed prezentacją. Następnie musimy koniecznie włączyć zezwól na rejestrację, czyli zależy nam na tym, żeby konto było z rejestracją. Po włączeniu tej opcji podajemy adres serwera rejestracji. W moim przypadku jest to adres karty VoIP-owej, port rejestracji oraz podajemy serwer SIP, czyli powtarzamy te dane serwera rejestracji. Oczywiście musimy pamiętać o tym, aby tryb wysyłania i odbierania sygnalizacji DTMF i w urządzeniu IP i na porcie VoIP-owym był zgodny. W bramofonie, wideobramofonie Safe mamy tryb DTMF RFC 2833 i identyczny tryb sygnalizacji odbieranej i nadawanej ustawiamy w serwerze Proxima. Akceptuję zmiany w Proximie i wracam do wideobramofonu. Następnie wskazujemy, przy pomocy którego strumienia chcemy realizować połączenie. Ustawię strumień alternatywny i wskażę numer abonenta, do którego będę chciał się dodzwonić, czyli oprogramowanie Platan Video Softphone, czyli numer 114. Zapisuję zmiany. Po wprowadzeniu odpowiednio danych otrzymamy informację i w bramofonie, czy port został zarejestrowany, jak również w centrali w menu abonenci status portów wewnętrznych VoIP również otrzymamy informację, że ten wideobramofon jest zalogowany. Jeżeli w tej chwili uruchomię jeszcze oprogramowanie Platan Video Softphone, to w tym oprogramowaniu Platan Video Softphone w zakładce Wideo wskazuję kodek, przy pomocy którego będę łączył się z innymi urządzeniami, czyli tutaj kodek znowuż zgodny z tym, co było w wideobramofonie, kodek H264. Dodatkowo wskazuję dla wideopołączeń, jeżeli mają być dwustronne, to skąd będzie brane źródło wideo dla tych połączeń. W zakładce SIP RTP mamy możliwość włączenia wczesnej sesji wideo, co znaczy, że w momencie, kiedy zostanie zestawione połączenie, to oprogramowanie w pierwszej kolejności wyświetli obraz z tego wideobramofonu i na podstawie tego obrazu będziemy mogli zadecydować, czy chcemy takie połączenie odebrać, czy też nie. Dla współpracy z wideobramofonem Safe 06 wybieramy opcję dla dowolnych
połączeń z media wideo. Zatwierdzam te ustawienia i mogę wyłączyć do treja oprogramowanie Platan Video Softphone i w tym momencie z tego oprogramowania Save 06 wykonam połączenie. Przychodzi wywołanie i jednocześnie pojawia się obraz z kamery. Jest on nawet płynniejszy niż w przypadku tego połączenia ze strony internetowej. Odbieram to połączenie. Bardzo przepraszam za to sprzężenie. No i po rozmowie za pomocą kodów DTMF odpowiednio mogę uruchomić przekaźnik do sterowania. Także w ten sposób działa to z oprogramowaniem Platan Video Softphone, jak również z telefonami wideo, czy to marki Yeeling, czy to marki Fanvil. Wideobramofony Save 06 pracują z tymi urządzeniami. Natomiast dla tego wideobramofonu Save 06 stworzyliśmy też dodatkowe darmowe oprogramowanie, tak zwany Platan Video Viewer, który pozwala na obsługę wideo połączeń przez użytkowników wewnętrznych, którzy nie posiadają wideotelefonu IP, nie posiadają oprogramowania Platan Video Softphone, mają na przykład telefon analogowy. No i w centrali mam abonenta o numerze 109, który nie ma możliwości prowadzenia wideo rozmów. Zapisuję te dane. No ale chciałby widzieć, kto przed furtką stoi. Wobec tego mam możliwość skorzystania z oprogramowania Platan Video Viewer. Uruchamiam oprogramowanie, dostaję informację, że to jest pierwsze uruchomienie programu OK. I to oprogramowanie Platan Video Viewer pozwala nam na pracę z 4 bramofonami typu Save 06. Wybieramy status włączony, podajemy adres IP wideobramofonu, port RTSP, zostawiamy bez zmian, login admin, hasło domyślne również jest admin. Możemy wskazać, skąd ma być brane źródło obrazu, podstawowe bądź alternatywne. Dla oprogramowania Platan Video Viewer możemy pozostawić opcję podstawową. Dodatkowo bramofon ma 3 przekaźniki, które możemy sobie opisać, typu furtka, na przykład szlaban, i trzeci niech to będą drzwi. Następnie pozostałe dane zostaną pobrane z bramofonu. To oprogramowanie po wybraniu przycisku może automatycznie robić zdjęcia i zachowywać go we wskazanym miejscu na komputerze użytkownika z uruchomioną aplikacją Platan Video Viewer. Mamy możliwość wskazania odbiorcy dzwonienia, czyli załóżmy abonenta 109. On będzie tym odbierającym połączenie z przycisku wideobramofonu i aby oprogramowanie działało poprawnie, żeby oprogramowanie Platan Video Viewer reagowało na dzwonienie w przypadku odbioru połączenia z bramofonu na numer 109, musimy wykorzystać protokół PCTI. Jeżeli jest to tylko i wyłącznie jeden użytkownik, to możemy takie połączenie realizować bezpośrednio z serwera PBX. Jeżeli mamy kilku użytkowników, będziemy potrzebowali sokietu serwera CTI, aby wiele urządzeń po tym protokole mogło komunikować się z centralą. Ja mam jednego użytkownika, wobec tego nie korzystam z serwera CTI i wskazujemy adres serwera IP. W moim przypadku jest to 10.20.30.99. Pod tym adresem serwer Proxima pracuje. Wybieram opcję Zapisz. Następuje połączenie z wideobramofonem. Mam informację o statusie połączenia z protokołem PCTI z centralą.
mam podświetlone przyciski otwierające poszczególne przekaźniki w tym wideobramofonie, no to w takim układzie mogę do treja to połączenie prowadzić. Wybieram ponownie przycisk. Automatycznie wyświetla się okno z podglądem, kto stoi przy furtce. No i teraz z telefonu, który dzwoni, czyli z telefonu analogowego bądź innego telefonu bez obsługi wideo, mogę odebrać takie połączenie i bądź nawet bez połączenia uruchomić furtkę. Tak, w tym momencie została przekaźnik na 5 sekund włączony i jednocześnie zakończyło się dzwonienie tego bramofonu ze względu na to, że akurat przy wyjściu przekaźnikowym jest informacja, że koniec sesji SIP, czyli rozłączenie połączenia po otwarciu drzwi bramy, stąd nastąpiło zakończenie dzwonienia na numer wewnętrzny, który został zdefiniowany w bramofonie. W ten sposób mamy możliwość korzystania z wideobramofonów IP Safe06. Mamy jeszcze drugi wideobramofon. Jego przewagą jest to, że chociażby ma właśnie klawiaturę numeryczną oraz ma możliwość pracy, ma wbudowany czytnik kart RFID. W standardzie przy zakupie 3 takie karty od razu są w zestawie dostarczane. I taki wideobramofon również musimy zalogować do centrali. W pierwszej kolejności potrzebujemy poznać adres IP i tutaj przyciśnięcie przez 3 sekundy na klawiaturze hasza powoduje, że wideobramofon podaje nam informację, na jakim adresie IP się aktualnie ustawił. Dostajemy się do interfejsu, potrzebujemy się zalogować. Niestety wideobramofony Fanvilla nie mają interfejsu polskiego. Musimy korzystać z interfejsu angielskiego bądź innego z dostępnych języków. Ja niestety z pozostałymi językami jestem na bakier, wobec tego pozostawiam angielski. Hasło do logowania admin. Następnie po zalogowaniu do wideobramofonu, zresztą interfejs jest bardzo podobny do logowania telefonów Fanvilla, możemy przystąpić do zalogowania linii. Dostępne możemy zalogować 2 konta SIP-owe. Ja będę logował jedno konto SIP-owe, czyli SIP1, numer telefonu i tutaj nie pamiętam jaki był ustawiony, czyli 111. Dobrze, numer 111. Wyświetlany 111, hasło. I tutaj bardzo ważna rzecz. Należy pamiętać, aby aktywować tą linię SIP-ową, czyli włączyć to konto SIP-owe. Podajemy adres serwera rejestracji, ponownie adres karty VoIP-owej. Zapisuję te ustawienia. Otrzymuję informację o zarejestrowaniu tego wideobramofonu. Następnie należy ustawić kodeki audio, przy pomocy których będziemy korzystali. Z obsługiwanych przez Platana mamy kodek G711 Allow Milo i kodek G729. Wobec tego tylko i wyłącznie te 2 kodeki pozostawiam jako te, z których będę korzystał. No i kolejna rzecz, sprawdzenie typu DTMF, RFC 2833. Jest to bardzo ważne, aby ustawić ten parametr zgodnie z ustawieniem przy konfiguracji portu wewnętrznego, aby można było przy pomocy kodów DTMF otwierać przekaźniki w bramofonie. I elementem, który zalecam, aby zmieniać, to jest czas ponownej rejestracji. Wiele urządzeń domyślnie ma 3600 sekund. W momencie, kiedy takie urządzenia się rejestrują, one otrzymują od centrali informację, że my żądamy, aby przed upływem 60 sekundy nastąpiła ta ponowna rejestracja. Natomiast niektóre urządzenia na to nie reagują.
Dlatego zalecam, aby w takich urządzeniach, znaczy we wszystkich urządzeniach VoIP-owych jednak wpisywać, że ponowna rejestracja ma odbywać się po 60 sekundach. Zapisuję ten parametr. Z pozostałych ustawień, które chcemy mieć w wideobramofonie wprowadzone, to na pewno elementy związane z wideo. Wobec tego przechodzimy do opcji EEG Settings i następnie z menu Wideo wybieramy opcję kodowania. W związku z tym, że oprogramowanie Platen Video Softphone nie obsługuje tej najwyższej rozdzielczości, wobec tego główny strumień wyłączam, Apply, i będę korzystał z tylko i wyłącznie dostępnego kodeka H264. Z pozostałych ustawień, które mamy w zakładce EEG Settings, możemy ustawić priorytety wskazywania poszczególnych kodeków audio. My ustawiliśmy tylko kodek G711 Allow i Millow, wobec tego w pierwszej kolejności będzie kodek G711 Allow, następnym proponowanym kodekiem przez wideobramofon będzie kodek G711 Millow. Warto jeszcze wprowadzić odpowiedni czas, a mianowicie zmienić z domyślnego czasu chińskiego na polski, czyli plus 2 godziny. Zastosujemy tak, aby wszelkie logi i zdarzenia w wideobramofonie, które będziemy zbierali, odbywały się zgodnie z naszym czasem. Kolejnym parametrem, który możemy ustawić, to jest szybkość wybierania numeru, kiedy wybieramy opcję z przycisków. Ten parametr realizujemy w opcji EEG Settings ustawienia Features Basic Settings i w tych parametrach ustawiamy, że na stałe zapisujemy, że ma być zestawione połączenie, gdy numer wprowadzony z klawiatury będzie miał długość 3 znaków. Domyślnie jest to ustawienie na 4 znaki. Ja mam numerację 3-cyfrową, wobec tego wprowadzam, że długość numeru wybieranego z klawiatury może być maksymalnie 3-znakowa. Zapisuję te ustawienia. Wideobramofon ma również przycisk szybkiego wybierania, który możemy zdefiniować, że po wciśnięciu tego przycisku zostanie skierowane połączenie do konkretnego użytkownika. Realizujemy to przez opcję Function Key. Wskazujemy, że przycisk DSS Key to będzie gorący przycisk numer 114, funkcja szybkiego wybierania Apply. I teraz w momencie, kiedy wykonamy połączenie, dotrzymujemy połączenie z wideobramofonem i następuje zestawienie połączenia wideo. Inaczej niż w przypadku wideobramofonu Save 06, a mianowicie tutaj nie otrzymujemy strumienia wideo przed zestawieniem połączenia. Tutaj ten obraz dopiero po połączeniu otrzymamy w centrali. Jak widać, wszystko elegancko, płynnie działa i za pomocą kodu możemy odpowiednio otwierać, sterować przekaźnikiem. Domyślnie jest to przycisk gwiazdka, który realizuje otwarcie rygla. Elementy związane z otwieraniem rygla realizowane są właśnie poprzez calling password, czyli tutaj wprowadzamy kod otwarcia rygla w trakcie rozmowy. Mogę zdefiniować również kod otwarcia z klawiatury 1, 2, 3, 4. Zapisuję te ustawienia i w momencie, kiedy wybiorę ten numer na klawiaturze, za chwileczkę dostanę sygnał informujący o otwarciu rygla i następnie sygnał o końcu otwarcia tego rygla. Oprócz możliwości otwarcia rygla przy pomocy kodów, czy to DTMF, czy bezpośrednio z kodu klawiatury, możemy również skorzystać z dostarczonych kart RFID. W komplecie mamy dostarczone 3 karty RFID, które są w zestawie razem z wideobramofonem Fanvil i następnie wprowadzamy informacje na temat
dane użytkownika, ID karty. Możemy dodać dział, stanowisko, lokalizację, numer. Możemy dokonać podwójnej autoryzacji, czyli oprócz karty będzie potrzebne również zdefiniowanie kodu oraz możemy przypisać jeden z 7 profili. Profile, które możemy zdefiniować, pozwalają nam na wskazanie dostępu w konkretnych dniach tygodnia, w konkretnych godzinach. Te karty będą aktywne. Dodaję kartę i w tym momencie mam pierwszego użytkownika dodanego. Jeżeli tą kartę przyłożę teraz do czytnika, dostaję sygnalizację otwarcia rygla, za chwileczkę zamknięcia i w logach możemy sczytać, że karta została rozpoznana, autoryzacja udana, wobec tego rygiel został zwolniony. Jeżeli przyłożę inną kartę, dostanę informację dźwiękową o tym, że jest ona niedostępna. Kolejną kartę, również jest ona niedostępna. Odświeżę tą stronę i tutaj pokazuję m.in. taki tip and tricks, a mianowicie możemy przyłożyć wszystkie karty do czytnika, dostaniemy ich adresację ID i wówczas przy pomocy funkcji kopiuj wklej łatwiej możemy dodawać nowych użytkowników, na przykład Nowak, wklej. Dodajemy i tak po kolei poprzez kopiuj wklej możemy dodawać kolejnych użytkowników. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób konfigurujemy połączenie z tym wideobramofonem. Wideobramofon ma 3 diody, które również możemy zdefiniować sygnalizację. Domyślnie jest to zalogowanie wideobramofonu, informacja o rozmowie, że jest zestawione połączenie. No i pierwsza dioda domyślnie jest zdefiniowana w momencie, kiedy rygiel jest uruchomiony, jest zwolniony, także drzwi są otwarte. Czy są może jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Platanowe Czwartki. O terminie i temacie poinformujemy drogą mailową. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.